Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Czarek z Apple Reviews.pl i zapraszam Was dzisiaj na recenzję iPhone'a SE. Powstało już wiele teorii na temat tego, co właściwie kryje się za tym skrótem, ale chyba najbardziej prawdopodobną wersją jest Special Edition. I faktycznie, dla Apple ten telefon jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy dostajemy smartfon klasy flagowca, z których większość to obecnie telefony prawie 5-calowe i większe, w dość niskiej jak na firmę z Cupertino cenie, mniejszym rozmiarze, a przy tym bez kompromisów w kwestii wydajności. iPhone 6s w obudowie 5s to chyba najczęściej powtarzane określenie dotyczące tego smartfonu. I faktycznie jest ono trafne, gdyż iPhone SE to w środku procesor A9 i 12-megapikselowy aparat, czyli wszystko to, co znajdziemy w iPhone 6s. Zaś ze zewnątrz od iPhone'a 5s różni go tylko mały napis SE z tyłu obudowy i nowy kolor Rose Gold. Jak dla mnie design iPhone'a 5s i teraz również SE to najlepszy, jaki Apple dotąd zaprojektowało. Nie wyślizguje się z ręki jak 6 czy 6s, jest lekki, a dzięki rozmiarowi wyświetlacza nie ma problemu z dosięgnięciem czegoś na ekranie. Przejdźmy do rzeczy, czyli tego, co sądzę o tym telefonie. Nie będzie przesadą powiedzieć, że iPhone SE to obecnie najlepszy 4-calowy smartfon na rynku. Używając go przez ponad tydzień, muszę przyznać, że to, co zobaczyłem, mocno przewyższyło moje oczekiwania. Po początkowych trudnościach związanych z przesiadką na mniejszy ekran, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, gdyż oczekiwałem, że będzie to przesiadka mimo wszystko na coś gorszego, a tymczasem okazało się, że poza zewnętrznymi różnicami telefony te działały równie płynnie i sprawnie, co tylko potwierdza moje porównanie, które możecie zobaczyć klikając w kartę u góry. Jeżeli chodzi o aparat iPhone'a SE, to okazuje się, że można zrobić równie dobry 12-megapikselowy aparat zdolny nagrywać filmy w 4K bez uwypuklania obudowy, tak jak to miało miejsce w 6s. Zresztą zobaczcie sami. Po lewej zdjęcie z iPhone'a SE, a po prawej z 6s. Widzicie różnicę? Ja również nie. Apple wyposażyło najnowszy dodatek w rodzinie iPhone'ów w funkcję Live Photos, która jest fajna, ale nie zawsze praktyczna, zwłaszcza jeżeli decydujecie się na model 16 GB, gdzie każdy bajt jest na wagę złota. Zdjęcia robione przy swoim świetle wyglądają co najmniej tak dobrze jak te zrobione 6s za sprawą lampy błyskowej True Tone, ale nie jest to już bynajmniej czołówka rynku. Kompletnym nieporozumieniem jest dla mnie decyzja Apple, żeby w 2016 roku z przodu umieścić 1-megapikselowy aparat i jeszcze zachwalać go ze względu na funkcję Retina Flash, czyli po prostu wykorzystanie jasności ekranu jako flasha. Ale cóż, gdzieś musieli zaoszczędzić, żeby zejść na taki poziom cenowy. Jak wszystkie telefony Apple, wyłączając 5C, po 2013 roku iPhone SE wyposażony jest w czytnik linii papilarnych Touch ID. W zeszłym roku został on ulepszony i jest obecnie 2 razy szybszy od tego w 5S. Niestety podobnie jak przy przedniej kamerze, Apple postanowiło i tu zaoszczędzić i wyposażyło SE w czytnik pierwszej generacji. W mojej ocenie nie jest to jednoznacznie zmiana na gorsze, bo czasem, gdy chcę sprawdzić powiadomienia naciskając przycisk Home, telefon przypadkowo się odblokowuje, więc drobne spowolnienie może w tym wypadku wyjść na dobre. W końcu najważniejszy punkt tej recenzji, czyli bateria. Tu Apple należy się ogromny szacunek, bo iPhone SE może spokojnie wytrzymać cały dzień od rana do późnego wieczora przy średnio intensywnym używaniu, zaś przy włączonym trybie oszczędzania energii od 1,5 do, uwaga, nawet 2 dni, co w przypadku 6s było raczej niewykonalne. Warto również powiedzieć parę słów o wyświetlaczu w iPhone SE. Jest to ekran Retina, ale w przeciwieństwie do 6s nie został on wyposażony w technologię 3D Touch, ale znów był to swego rodzaju dodatek, bez którego Apple mogło zejść poniżej swoich zwykłych cen. Jeżeli chodzi o kąty widzenia, w SE nie zastosowano tzw. pikseli Dual Domain, które rozszerzają zakres kątów widzenia, ale mimo wszystko telefon radzi sobie całkiem nieźle. Podsumowując tę recenzję, uważam, że za 2149 zł, bo tyle kosztuje najtańszy model, dostajemy naprawdę dobry smartfon na miarę 2016 roku z obudową sprzed 4 lat. Myślę również, że mniejszy iPhone znajdzie wielu nabywców, gdyż nie wszyscy są fanami 5-calowych wyświetlaczy, które ostatnimi czasy opanowały rynek. To już wszystko dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta recenzja. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górze oraz subskrypcji na kanale po więcej tego typu materiałów. Zapraszam również na moje profile społecznościowe na Facebooka, Twittera, Instagrama oraz Snapchata. Trzymajcie się, cześć!